Witajcie! Jesteśmy w Kyoto i w dzisiejszym odcinku niespodziewanie idziemy do lekarza. Ale potem pokażę Wam, co i gdzie jemy i jest przepyszny. Opowiem też o tym, co warto kupić w Japonii. Weź odłóż już to. W ogóle Japonia to jest taki kraj, człowiek by tak nakupował dużo różnych rzeczy. Są takie piękne. Pojedziemy romantycznym pociągiem oraz odwiedzimy bambusowy las. I pokażę Wam naszą podróżniczą codzienność. Po prostu utnę w tym momencie, jak to tam dotyka. Nie wiem, czy to nagranie się do czegokolwiek przyda. Wczoraj wieczorem zaczęło puchnąć mi oko. No, poszłam spać, no bo co zrobić. A dzisiaj się budziłam już super spuchniętym. No i tak, jak wygląda opieka? Po pierwsze, ubezpieczyciel, nie mogę się z nim skontaktować, wysłałam maila. Zapytaliśmy się w hotelu, gdzie pójść do szpitala. Pan podzwonił, bo powiedział, że nie wszystkie są szpitale dzisiaj czynne. W końcu nam wskazał jakieś takie 10 minut na piechotę od hotelu. Pani się zrobiła kopię mojego paszportu i powiedziała, żeby wrócić za 2 godziny, ale że w ogóle to zrobimy tak, że jak już będzie moja kolejka, to żeby ona się skontaktuje z hotelem. Minęły prawie 2 godziny i okazuje się, że pani zadzwoniła na recepcję hotelu, więc idziemy się dowiedzieć, o co chodzi z tym okiem. No więc już po. Żółte łezki po badaniu. Przemiła pani doktor, okulistka, starsza Japonka, nie mówiąca po angielsku. Przebadała mi to oko. W zasadzie to obydwa oczy. Powkraplała jakieś kropelki. Potem uroniłam pomarańczową łezkę. Przeszukała, poświeciła masę jakichś sprzętów, latarek. I powiedziała, że dla niej to jest reakcja alergiczna. Kosztowało to wszystko łącznie z maścią 4150 jenów, czyli niewiele ponad 100 zł. 110 zł czy coś takiego, także też okej. Zobaczymy, czy ubezpieczyciel odda, który wciąż mi odpisał na wiadomość. Jeszcze jak się porozumiewałam, to jest tak, że na początku Google Translate z paniami z recepcji, a później no to już na migi. I dostałam takie jakieś papierki i maść. Dobra, zostawmy to oko i przejdźmy do przyjemniejszych spraw w naszym podróżniczym życiu. Nasz pokój hotelowy pokazywałam Wam w poprzednim odcinku, więc teraz opowiem Wam trochę o tym, co jemy w Japonii. Będę mieć co jeść. Przygody z tym okiem. Dziś na późne śniadanie pierożki. Tak wygląda kuchnia. Siedzimy tu i czekamy na jedzonko. Czekaj, aż święty Kamil. Nie wiem co jem, ale jest spoko. W Japonii bardzo popularne są również yakiniku, co dosłownie znaczy grillowane mięso. Goście samodzielnie grillują cienko pokrojone kawałki mięsa i warzyw na małych rusztach wbudowanych w stół. Poszliśmy również na unagi, czyli węgorza, który też był niesamowicie smaczny, ale przyznam, że zupy muszulkowej nie tknęłam. A ta malutka restauracja, zapiszcie sobie, niezapomniane niebo w gębie, naprawdę. Jeżeli chodzi o desery, to nie jedliśmy ich za dużo, ale ciasto miliona naleśników było całkiem smaczne. 2 lemoniady, kanapka i 2 ciastka, tak zwane milion naleśników, 13 funtów. Smaczne?
I oczywiście wszechobecne truskawki, które w sumie spróbowaliśmy raz. Bardzo fajną sprawą jest to, że automaty z napojami są dosłownie wszędzie. Osobiście polecam z nich sok winogronnowy, jabłkowy lub herbatę jaśminową. A za to wszystko zapłacicie jenami. To jest 1000 jenów. Jest to bardzo ładnie. To chyba mój ulubiony banknot w tym kraju. To jest 5000 jenów. Z tyłu też bardzo ładnie. Ładne te banknoty tutaj mają, naprawdę. Jak na razie to najładniejsze były kostarykańskie, ale to też dają radę. I 10 000. W sklepach przy kasach są automaty, w które wkładacie bilon i otrzymujecie resztę. Innymi słowy, kasjerzy nie dotykają gotówki. Nie można też nie wspomnieć o kawie, dostępnej wszędzie, a przede wszystkim w sklepach kombini jak Family Mart. W podróży to nie tylko zwiedzanie, ale czasem zwyczajne zajęcia, takie jak wysyłanie pocztówek do Was. Ktoś ciężko pracuje, wypisuje pocztówki. Inni udoskonalają umiejętności. To jakoś przytnę i tam będzie, że nie, tam ten... Po prostu utnę w tym momencie, jak to tam dotyka. Przez to oko i takie jakieś zmęczenie materiału mam poczucie, że tak naprawdę niewiele zobaczyliśmy w Kyoto, ale wciąż robimy ponad 10 000 kroków dziennie jakoś. I tak cieszymy się nawet takimi małymi uliczkami. Po prostu nie trzeba zwiedzać wielkich punktów turystycznych, aby docenić kraj. Serial, film science fiction. Tutaj w lewo. Dla ciebie. Mat. Po japońsku. Z tymi pocztówkami to nie jest zawsze tak prosto. Wizyta na poczcie wymagała dużo ukłonów i jeszcze więcej Google Translate, ale się udało. Czy mógłbyś powtórzyć? Chodź, przechodzimy. W ogóle tak jak mówiłam, dzisiaj jest ostatni dzień w Kyoto i w ogóle w Japonii dla nas. Jutro wylatujemy na Filipiny i taka refleksja z tymi pocztówkami, że myśleliśmy, że dzisiaj wyślemy, no ale chcielibyśmy jeszcze kilka dokupić i nie jest to takie łatwe. Więc jakby coś nam pod górkę idzie z tymi pocztówkami. Bez problemu kupiliśmy w Tokio pod jakąś świątynią, więc to było fajne, ale tutaj w Kyoto jakoś nigdzie, kurczę, nie mogę uraczyć pocztówki, żeby wysłać. Może się jeszcze uda znaleźć, bo jeszcze kilka byśmy chcieli wysłać. W Ameryce centralnie był problem z kolei z pocztą. Tutaj poczty są. Nie ma problemu z pocztami, ale nie ma pocztówek. W ogóle Japonia to jest taki kraj, człowiek by tak nakupował dużo różnych rzeczy. Są takie piękne materiały, naprawdę, po prostu kupić sobie taką ładną spódnicę. To w ogóle ubrania są bardzo dobrej jakości. Kosmetyków człowiek by nakupował. Wszystko. Bardzo fajnie. Nawet byliśmy w sklepach z aparatami używanymi. Tylko no co, no, jakby mamy plecak, który jest pełen. To nie jest tak, że my tu przylecieliśmy na 2 tygodnie i wracamy do domu i mamy walizkę i pyku pyku. Tylko mamy plecaki pełne. I trzeba jeszcze się z nimi bujać drugie pół roku, więc można wysłać paczkę, tak, ale potem jeszcze dochodzi jakieś cło.
Nie są to proste decyzje, proste wybory, dlatego skupiamy się na poszukaniu pocztówki. No i przecież nieważne są przedmioty, a wspomnienia. Tak, to wspomnienia. Zawsze można też wydrukować zdjęcie, powiesić sobie na ścianie. No, filmik zrobić dla wspomnień, a nie zakupy jakieś szalone. Nie będę kłamać, ale jakbyśmy mieli trochę więcej miejsca, w ogóle mielibyśmy jakiekolwiek miejsce, to tutaj ubrania są naprawdę super jakości i bardzo tanie i jakieś takie ciuchlandy, używki, orety. Totalnie raj. Gdybyśmy mieli trochę więcej miejsca, to byśmy już kasy dawno mieli. Obiektywy też używane, wyglądają spoko, ale ja nie mam jakiejś potrzeby. Co jeszcze jest fajnego? Kosmetyki oczywiście, ale na tym się kompletnie nie znam. Widzę tylko, że wyglądają fajnie i chyba są dobre. Oceniam to po designie opakowania oraz tego, jak obserwuję carę Japonek. Weź odłóż już to. Zobacz na to. Jak w ogóle zachodzi słonko, to jest bardzo przyjemnie, bo jest dużo mniej ludzi na ulicach i wszystkie światła miasta się tutaj zapalają. Więc jest bardzo fajnie i bardzo polecam. Bo to centrum tutaj w Kyoto to jest męczące jednak. 漫画みたいな話短くて短くて足りないと思わないのは偶然お化粧に例えてみれば綺麗になって元に戻るというの唇が愛の入り口歯と歯があるのは何かを噛むためそう簡単にわからないことも Co robimy? Stoimy w kolejce. Do? Narodowy sport Japończyków. Do kolejki. Jakiej kolejki? Szynowej. Romantycznej. Zobacz. Poczekaj. Arigato. To malowniczy pociąg turystyczny, który jedzie przez dolinę rzeki Hozugawa w rejonie Arashiyama Sagano w Kyoto. Trasa prowadzi przez lasy, wąwozy i górskie pejzaże i jest szczególnie popularna w sezonie jesienno-wiosennym. Długość trasy to około 7 km, a czas przejazdu to około 25 minut. Wiosną pociąg jedzie przez tunele wiśni i świeżo zazielenione wzgórza. Jesienią cała dolina mieni się kolorami klonów. To jeden z najlepszych spotów na Kojo, czyli oglądanie jesiennych liści. Po drodze widzimy tanuki, czyli maskotkowate japońskie szopoborsuki, obok których zatrzymujemy się na chwilę, by posłuchać, jak dla mnie, powiedzmy, unikatowej melodii. はい、それでの発車です。 Przejechaliśmy się pociągiem, bardzo miła przejażdżka. Króciutka taka, ale piękne widoki. A teraz wysiedliśmy stację wcześniej i jesteśmy w lesie bambusowym. Bambusy sięgają nawet 20-30 metrów, tworząc tunel z liści, przez który przedziera światło.
Szum bambusów i ich delikatne stukanie poruszane wiatrem jest tak wyjątkowe, że zostało uznane za jeden ze 100 dźwięków Japonii. Dużo tu ludzi, ale daje się wychwycić czasem taki moment, kiedy zawieje wiatr i te liście bambusowe wydają taki cichutki szelest. I do tego jeszcze te kruki. Robi to klimacik. W okolicy jest też rzeka Katsura, a to widok z mostu Togetsukyo. Thank you very much. Thank you. Arigato. I teraz rozbijamy obu stół. Plecak mnie przerasta. Z nieopisanym smutkiem muszę Wam powiedzieć, że to koniec serii z Japonii. Jak na pierwszy raz to i tak cudownie. Tymczasem wsiadamy w samolot z Osaki do Manili, czyli lecimy na Filipiny. Choć widoki za oknem wspaniałe, to bardzo zdziwił nas komunikat w którymś momencie, że będą pryskać samoloty jakimiś antyinsektowymi sprayami. Przedziwna akcja i bardzo drapiące w gardło. Ale jeszcze tylko kabina wypełnia się parą i szczęśliwie lądujemy w Filipinach. W czystym chaosie i wielu przygodach, ale o tym w następnym odcinku. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję, polubienie czy komentarz. Dzięki!